Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGalery. A więc stało się. Ponad 60 dni bez logowania. 60 dni offline. 60 dni, w których dwukrotnie, to znaczy podczas dwóch wydarzeń, zostałem zaatakowany, wyzerowany z dosłownie każdej liczby żołnierzy. Zostałem z okrągłym zerem. W zamian State of Survival zaproponowało mi transfer do nowego państwa. Oczywiście nie obyłoby się bez kilku obostrzeń. Już nigdy więcej nie będę mógł wrócić do State 106. To właściwie główne i jedyne obostrzenie, bo brak możliwości zastąpienia bohaterów Brooke Ernie Jarrett na Julie Tylera i Zacha została już dodana do gry dawno temu. Dodatkowo pojawiła się informacja, że cała potęga wojskowa, czyli szpital i biuro werbunkowe, Heroesi i poziomy budynków w osadzie zostaną takie same w nowym państwie. W zasadzie nie spodziewałbym się niczego innego. Gdyby obniżyli poziom budynków w osadzie lub zabrali któryś Heroesów, byłoby to totalnie bez sensu. A teraz druga, podobno jaśniejsza strona medalu, czyli transferu. Po transferze gra prześle mi w nagrodę Maiho, bohaterkę, którą już posiadam, także świetna nagroda. Dziękuję State of Survival. Do tego za pierwsze 5 zadań wywiadowczych z radaru otrzymam 5-krotnie więcej nagród, czyli na przykład zamiast jednej skrzynki z plazmą, to 5 skrzynek z plazmą. I to jest już nagroda warta wspomnienia. Do tego potężne, aż 5% wzmocnienie szybkości szkolenia i konstrukcji. W tym przypadku naprawdę ciężko to w jakikolwiek pozytywny sposób to skomentować, bo to są po prostu pomijalne wartości, biorąc pod uwagę, że zatrzymałem konto w rozwoju dawno temu, nie szkoliłem wojska od ponad 2 miesięcy i zostałem całkowicie wyzerowany. Te 5% to naprawdę nic. Kolejnym wzmocnieniem jest super zbieranie, czyli 50% szybsze zbieranie surowców oraz ulepszony datek, który zwiększa o 50% ilość datków w sojuszu. Można powiedzieć, że przez pierwszy tydzień byłoby mi łatwiej być pierwszym w rankingu datków na sojusz. Co jest warte wspomnienia, to wzmocnienie super pomoc, gdzie pomoc czasowa, którą otrzymuje gracz po transferze do nowego państwa, mnoży się razy 3. Zamiast jednej pomocy od gracza od razu otrzymuje się 3. Tak samo działa to na pomaganie innym, więc po prostu szybciej uzupełniamy wskaźnik pomocy. Do tego wzmocnienie pułapki kreatora, liczba oddziałów oraz obrażenia są zwiększone o 10%. Nie mając żołnierzy w osadzie lub mając ich bardzo mało, to wzmocnienie jest tak naprawdę pomocą dla innych graczy w sojuszu niż dla Ciebie samego. Bardzo podobnym wzmocnieniem jest dodatek do strefy plagi. Zmniejsza on zużycie wytrzymałości potrzebne do zaatakowania strefy plagi oraz zwiększa tymczasowo obrażenia o 10%. W dodatku, dołączając do sojuszu w nowym państwie, wszyscy członkowie sojuszu, do którego dołączyliśmy, mogą liczyć na 4% wzmocnienie szybkości zbioru surowców. No dobra, omówiliśmy wzmocnienia. Teraz przyjrzyjmy się państwom, które proponuje mi gra. I tutaj zawiodłem się po całości. Mając Battle Power na poziomie 163 miliony, spodziewałem się państw w granicach drugiego tysiąca, gdzieś w okolicach State 1000, może State 1100. Ale państwa z serii 400? Dla gracza totalnie bez heroesów, behemotów, samolotów, helikopterów, szans na cokolwiek? Z bycia mięsem armatnim i do tej gorszej klasy, do bycia mięsem armatnim tylko w nowym państwie. Nie, myślę, że to nie miało tak wyglądać. Zamysł deweloperów był inny. Musiał być, bo to przecież bez sensu.